Siema, przedstawię wam jakie są najciekawsze startery na Ligę 3.27, według mojej opinii oczywiście. Pokażę wam czym startuję oraz jeśli bym nie grał tym buildem, to spośród jakich innych ciekawych bym wybierał. Zapraszam do oglądania. Trzeba oczywiście wspomnieć o Earthshatter Berserkerze pod slamy. Posłużymy się tutaj buildem wrzuconym przez Exile. Po nerfie Volcanic Fissure of Snaking mam wrażenie, że ten build będzie jego godnym następcą. Jest potężnym buildem pod względem tego, jak szybką progresję oferuje w pierwszych dniach ligi. Jesteśmy nim w stanie szybko i łatwo progresować w porównaniu do innych buildów. Jeśli chodzi o rekordy czasowe, np. z przechodzenia kampanii, uwzględniając przy tym zabicie Cynic Exarcha i Eater of Worlds, to ten build właśnie tutaj króluje. Mi osobiście nie do końca odpowiada playstyle, jaki on oferuje, ale jeśli tobie się podoba, to na pewno będziesz zadowolony. Jest to jedna z łatwiejszych opcji szybkiej progresji jako League Starter. Jest on też bardzo solidną opcją do wyboru, jeśli chcemy grać na lidze hardcore. Exsanguinate Rip Miner jest to solidny starter do farmienia wielu mechanik ligowych. Jest on w stanie zamrażać całe ekrany, co jest oczywiście solidną warstwą defensywną tego buildu. To bardzo dobry mapper, ale nadaje się też na farmienie bossów. Doświadczeni gracze będą mogli tym buildem świadczyć nawet boss killing service. W tej lidze powinno to być szczególnie mocno opłacalne, bo nowe ascendencje wymagają zabijania różnych bossów. Zatem wiele osób na pewno będzie szukało kogoś, kto te bossy im zabije, a nasz build będzie w stanie to efektywnie robić. Build ten bardzo dobrze się skaluje, więc przy solidnej inwestycji jesteśmy w stanie na nim wyciągnąć setki milionów DPS-a. Trzeba nim niestety sporo manualnie celować, więc warto mieć to na uwadze. Jest też łatwy do zbudowania na SSF oraz niewiele potrzebuje, aby był w stanie farmić prawie cały content. A to właśnie o to najbardziej chodzi w dobrych starterach. Polecam guide od Fearless Dump, jeśli chodzi o Exsanguinate Minera. Righteous Fire Chieftain. RF-a zawsze polecam, szczególnie dla nowych graczy lub powracającym po długim czasie bez grania w PoE. Zdecydowanie polecam do tego guide stworzony przez Poxa, macie tam wszystko dokładnie opisane. Jest to bardzo tankowny build, wybaczający wiele błędów. Idealny do wprowadzenia w grę lub zaczęcia ligi bez presji na totalnym chillu. Oferuje całkiem w porządku clear speed na niskim budżecie, natomiast jeśli chodzi o bossy, to jest odrobinę słabiej, ale nadal daje radę. Spokojnie zrobimy tym cały content. RF posiada ogromne ilości regeneracji życia oraz budujemy tutaj 90% wszystkich rezów, więc jest to dosłownie czołg. Jeśli szukasz bezstresowego gameplayu albo dopiero uczysz się Path of Exile, to ten build będzie dla ciebie idealnym wyborem. Righteous Fire nadaje się również do grania na hardcore. Siege Ballista Hierophant jest to starter, który zagrałbym najchętniej, gdyby nie Venom Gyre. Jest to tak zwany one button build, czyli używamy tylko jednego przycisku do gry tym buildem. Stawiamy balisty, które strzelają i celują za nas. Jest to zatem również całkiem solidny build dla nowych graczy, bo stawiamy balisty i możemy skupić się na przykład na unikaniu ataków bossów i na poznawaniu nowych mechanik. Siege Ballisty na bardzo niskim budżecie są w stanie dowieść nas na mapki tieru 16. Niestety możemy mieć tutaj problem z bossami oraz mapami tier 17, ale w dalszej progresji możemy przerobić się pod Shrapnel Ballistę od tego samego twórcy i wtedy już robimy all content. Jeżeli więc nie przeszkadza wam playstyle, gdzie balisty strzelają za was, to jest to świetny build na początek. A jeśli chodzi o te balisty, to posłużymy się buildem od PoE Guy. Venom Gyre Deadeye jest to build, którym ja będę startował na 3.27. Wspaniały do czyszczenia map, szczególnie dobry na bridge, który będzie motywem przewodnim tej ligi. Jest szybki, ale trzeba brać pod uwagę, że potrafi być miękki, więc możemy czasami ginąć, szczególnie na początku rozgrywki ze słabym sprzętem. Jego movement skillem jest Whirling Blades, który jest moim ulubionym movement skillem i jest on ściśle powiązany z Venom Gyre właśnie, bo dzięki używaniu Whirling Blades wypuszczamy dodatkowe projektile ze stacków, które nabija nam Venom Gyre. Build korzysta z chaina, jak i forka, co daje mu ogromny potencjał, jeśli chodzi o czyszczenie wielkich paczek mobów i map z dużym density. Venom Gyre startowałem już na wielu ligach i nigdy mnie nie zawiódł. Może nie jest on top tier starterem, ale jest na pewno ciekawym buildem wartym przemyślenia, jeśli zastanawiamy się czym wystartować, a szukamy czegoś szybkiego i dobrego na mechaniki typu Bridge czy Legion. Link do PoBa, Leveling Guide oraz zapisek przechodzenia całej kampanii od aktu 1 do 10, który możecie włączyć sobie w tle i robić kampanię razem ze mną, znajdziecie u mnie na kanale oraz w opisie tego filmu. Dzięki za obejrzenie, jeśli materiał ci się spodobał, to może zostawić jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Zapraszam
Zapraszam na mój kanał Twitch, do którego link znajdziecie w opisie, tam będziemy streamowali PoE już od startu ligi codziennie i zapraszam również na Discorda dla widzów. Słyszymy się w kolejnych materiałach i na streamkach. Siema, siema.